Roznoszą wiele chorób, zanieczyszczają miasta i strasznie hałasują. Większość osób za to właśnie nie lubi tych szarych i brudnych mieszkańców miast. Są już z nami tak długo, że praktycznie od zawsze. Mowa oczywiście o gołębiach. Jednak co jeśli wam powiem, że za tymi z pozoru niezbyt inteligentnymi ptakami kryją się jedni z najlepszych lotników, że potrafią tworzyć pary na całe życie i ich historia z człowiekiem sięga kilku tysięcy lat. To tylko niewielka część tego, czego możemy się o nich dowiedzieć. Zatem poznajmy je bliżej. Zapraszam do oglądania. Zasiedla duże miasta. Wielkimi stadami przebywa tam, gdzie łatwo wyłudzi od turystów kawałek chleba i jeszcze przy tym nie zostanie zdeptany lub rozjechany. Taki właśnie jest gołąb miejski. To najprawdopodobniej jego zna każdy mieszkaniec Polski. Jest to gatunek synantropijny. Znaczy to, że zdołał się przyzwyczaić do środowiska silnie przekształconego przez człowieka. Cała populacja została utworzona właściwie z uciekinierów hodowlanych. Nieco innego, choć praktycznie tak samo wyglądającego gołębia skalnego. Jest to w zasadzie protoplasta tego, którego widzimy na co dzień. Jego pierwotnym zasięgiem występowania była południowa Azja, Europa, a nawet Afryka, w tym jak widzimy Sahara. Został udomowiony już 3,5 tysiąca lat temu przez Sumerów, czyli lud zamieszkujący Mezopotamię. Ale jaki był tego cel? Oczywiście hodowali je na mięso. Kury wtedy jeszcze zamieszkiwały tylko Chiny, a gołębie tworzyły w tym czasie pierwsze relacje z ludźmi. Lecz jak pewnie się domyślacie, te dwa gatunki nie są jedynymi gołębiami zamieszkującymi kulę ziemską. Wiele z nich jest naprawdę pięknymi i fascynującymi gatunkami. Przykładowo największym obecnie żyjącym jest koroniec plamoczuby. Waga tego ptaka sięga 2,5 kg i żyje głównie na Nowej Gwinei, dla której jest endemiczny. Ale w przypadku Polski lider w ciężkości, gołąb grzywacz, osiąga tylko 600 gramów. Najmniejszy na świecie gatunek to z kolei gołąbek malutki, który jest nawet mniejszy od szpaka. Wszystkich gołębiowatych dotychczas naliczono około 350, nie licząc setek ras, które są powszechne w hodowlach tych ptaków. Ciekawa jest także nazwa łacińska gołębi – Columba, co po prostu oznacza gołąb. Czy ma to jakiś związek choćby z Krzysztofem Kolumbem? Komentarze są wasze, a my teraz przyjrzymy się charakterystycznemu dźwiękowi. Tak, chodzi o gruchanie. Któż nie widział samca z nadętą szyją wydającego dziwny głos? Tak naprawdę wszystkie gołębie odznaczają się tego typu dźwiękami, ale zachowania im towarzyszące często się wyraźnie różnią. Śpiew gołębi jednak nie jest taki sam u każdego gatunku. Przykładowo posłuchajcie sierpówki, grzywacza oraz siniaka. Jeśli już wymieniamy gatunki, warto by było powiedzieć, które z nich mieszkają w Polsce. Żyje tutaj 5 przedstawicieli tych ptaków. 2 z nich są u nas rzadkie i trudno o ich obserwację, czyli turkawka i wcześniej wspomniany siniak. Pozostałe 3 są liczne i powszechne w ludzkim środowisku. Jako ciekawostkę o grzywaczu warto wspomnieć, że jest to gatunek łowny od 15 sierpnia do 30 listopada. Czy strzelanie do nich jest słuszne? Stale rosnąca populacja oraz odpowiedni termin, kiedy to wybierają się na zimę do Europy Południowej i już tak naprawdę są po lęgach, kategorycznie pozwalają na polowania. Jednak to już jest kwestia osobista. Niewątpliwie jednak to, co na pierwszy rzut oka każdemu się wydaje, to to, że gołąb miejski jest jednym z najliczniejszych ptaków w Polsce. Łatwo jednak zauważyć, że oprócz miast takich jak Warszawa, Kraków czy Łódź nie ujrzymy dużych stad tego ptaka, a nawet pojedynczych osobników, przemierzając lasy, łąki czy też może i bagna. W naszym kraju gnieździ się od 100 do 250 tysięcy par. Kwestia wsi jest nieco inna, ponieważ tam, patrząc z punktu widzenia ornitologa, większość gołębi nie podlega liczeniu, ponieważ są one hodowane przez ludzi. A no właśnie, hodowane. Czy rasowo, czy nie, któż nie widział stada gołębi, by potem zabić je na przysłowiowy rosół. Oczywiście wiele osób realizuje w ten sposób swoją pasję do tych ptaków, mieszając różne rasy i chwaląc się tym na wystawach. Przykładem pięknej i zarazem polskiej odmiany gołębia skalnego jest garłacz koroniasty. Występują w różnych barwach, ale cechą charakterystyczną jest przede wszystkim nadęta szyja, którą prezentują przede wszystkim samce. Są jeszcze tak zwane krymki, pawiki, mewki i można by było tak wymieniać w nieskończoność. Wracając do początku filmu, wspomniałem, że gołębie są świetnymi lotnikami i uwierzcie mi, nie kłamałem. Jak wiadomo, są to ptaki, które zostają u nas cały rok, lecz niektóre populacje decydują się na zmiany bytowania. Gołąb skalny jest w stanie pokonać trasę z Warszawy do Barcelony w 2 dni na tych małych skrzydełkach.
Podobnie zachowuje się gołąb grzywacz, siniak i turkawka. Lecą albo na południe Europy, albo do Afryki, choć wyjątkowo spotykamy je nawet przy karmnikach, szczególnie sierpówkę. To, co jest wam pewnie mniej znane, to fakt, że sierpówka prowadziła ekspansję z basenu Morza Śródziemnego do nawet Półwyspu Skandynawskiego. Polskę podbiła w 1945 roku i dzisiaj jest już bardzo pospolita. Ale wracając, gołębie w wyniku ewolucji rozwinęły zmysł orientacji w terenie do absolutnego maksimum. Każdy osobnik jest związany z jakimś miejscem tak naprawdę na całe życie. I jak pewnie wiecie, wszystkie ptaki wędrowne posługują się znakami geograficznymi podczas wędrówek, takimi jak góry, wybrzeża, a nawet budynki, oraz potrafią rozpoznawać kierunki świata za pomocą słońca. Lecz gołębie oprócz tych zdolności są bardzo wrażliwe na pole magnetyczne Ziemi. To właśnie ta cecha pozwala im odnajdywać drogę do gołębnika oddalonego nawet o kilka tysięcy kilometrów. Stąd powszechne w XX wieku gołębie pocztowe, bez których człowiek w przeszłości nie mógł przesyłać informacji na duże odległości. Albo inaczej, mógł, ale było to bardzo czasochłonne. Były wykorzystywane nawet w II wojnie światowej, szczególnie przez aliantów. Niemcy zamiast tego szkolili jastrzębie, by polowały na tych skrzydlatych listonoszy. Mało tego, podczas ery pierwszych czołgów, to jest I wojna światowa 1916 rok, zamiast radiostacji, które były niezwykle kosztowne i okazjonalne na tamte czasy, używano gołębi skalnych, by skomunikować wszystkie pojazdy. Jak widzimy, ptaki gołębiowe nie dość, że czerpią korzyści z ludzi, to jeszcze ludzie korzystają z ich obecności. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle. Większość gatunków gołębi unika kontaktu z człowiekiem. Na przykład takie, które zamieszkują lasy tropikalne i trudno dostępne miejsca. Często prowadzą skryty tryb życia. Nie brakuje także endemitów, a co gorsza jest kilka wytępionych. Warto tutaj przytoczyć słynny przypadek dronta dodo. Zamieszkiwał on wyspę Mauritius, położoną na wschód od Madagaskaru. Jeszcze do XV wieku był on tam licznym ptakiem i nie miał wrogów naturalnych. Co gorsza, stracił przez to zdolność latania oraz nie bał się później przybytych Europejczyków. Niestety, ostatnie ptaki rzekomo zabito w 1662 roku i tak wiem, większość z was kojarzyła go z Plejstocenem i na pewno nie myślała, że jest to ptak gołębiowy, a jednak dużo bardziej tragiczna historia spotkała gołębia wędrownego. Najprawdopodobniej w XV wieku był to najliczniejszy ptak na Ziemi. Populacja wynosiła, uwaga, nawet 5 miliardów osobników i stanowił 1/4 wszystkich ptaków zamieszkujących Amerykę Północną. Zagłada miała miejsce w XIX wieku. Powód? Wytępiony przez myśliwych poprzez niekontrolowane polowania. Organizowano nagrody za znalezienie kolonii lub po prostu samca gołębia wędrownego. Bezskutecznie. Ostatnia samica padła 1 września 1914 roku o godzinie 15. Na szczęście mamy jego zdjęcia i wypchane okazy. Tyle po nim zostało. Jeśli tutaj dotarłeś, napisz, było ich więcej niż wróbli, a przypnę ci serduszko. Zostawmy więc ten smutny temat i zagłębijmy się w relacje z człowiekiem. Wbrew powszechnemu przekonaniu, gołębie, w tym również miejskie, są naprawdę inteligentne. Może i mają nieco gorszy słuch od innych ptaków, ale mało który gatunek rozpoznaje twarze człowieka. Zapamiętują przykładowo tych ludzi, którzy je dokarmiają i jak dowiodły badania, są w stanie ich rozpoznać nawet patrząc na fotografię. Niektórzy mieszkańcy miast chętnie dają im chleb, warzywa czy inne odpady z domowej kuchni, a jak wiemy, gołębie są wszystkożerne. Moją radą jest jednak, byście nie karmili gołębi i innych ptaków nadmiernie chlebem, ponieważ może to prowadzić do choroby tak zwanego anielskiego skrzydła. Przyczynami może być zła dieta ptaków uboga w niezbędne im składniki odżywcze, ale także czynniki niezależne od nas, takie jak zbyt szybki wzrost lub po prostu wady genetyczne. Nie jest może groźna dla ptaków, ale może znacząco im utrudnić latanie. Dlatego dokarmiając je, miejcie to na uwadze. Jednak czy wszystkie benefity, które wcześniej wymieniłem, sprawiają, że każdy lubi gołębie? Oczywiście nie. Dla wielu to poważny problem. Gołębie potrafią założyć gniazdo na balkonie, na dachu, a nawet w kominie. Podczas zalotów bywają naprawdę głośne. Zanieczyszczają także szyby i parapety. Zawarte w ich odchodach substancje mogą mieć niszczące działanie na elewację. Ptaki te są, jak wiadomo, siedliskiem wielu chorób. Co prawda rzadko bywają przypadki zarażenia się od nich patogenami, ale jednak warto uważać. Tak naprawdę głównie za to ludzie nie lubią gołębi. Mi osobiście nie przeszkadza ich towarzystwo, a powiem nawet więcej. Są to równie interesujące ptaki, tak jak każde inne. Mam nadzieję, że zmieniliście nastawienie do nich. Zostawcie swoją opinię, a na dziś to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.